Hejka kochani, w tym odcinku zapraszam Was do Wietnamu, a dokładniej do Da Nang, gdzie spędziliśmy cały miesiąc łącząc zwiedzanie z podróżowaniem i codzienną pracą zdalną. Opowiem Wam, jak wyglądała cała organizacja takiego wyjazdu, od przelotu poprzez wynajem apartamentu i skutera, aż po realne koszty życia. W międzyczasie nie zabraknie oczywiście najpiękniejszych miejsc i najlepszych atrakcji, zarówno Da Nang, jak i najbliższej okolicy, a także pokażemy Wam co i gdzie warto zjeść Da Nang, także nie traćmy więcej czasu i zaczynajmy! Da Nang to miejsce, które ma niesamowicie wiele do zaoferowania i potrafi zaskoczyć pod wieloma względami. Z jednej strony szerokie piaszczyste plaże i fale, a z drugiej wysokie wieżowce, neonowe światła i klimat azjatyckiego Miami. Do tego długa promenada, idealna na poranne bieganie, świetne jedzenie i coconut coffee, która dosłownie uzależnia. W okolicy znajdziecie też idealne miejsca do snorkelingu, trasy skuterowe prowadzące przez przepiękną zieleń, masę aktywności od pickleballa przez plażowanie po surfowanie, a także niesamowite masaże, czy nieopodal miasta nawet rafting, zipline oraz cudowne miasto Hoi An, które odwiedzimy w jednym z kolejnych odcinków. Krótko mówiąc, jest co robić i nie da się tu nudzić. No to jeśli jesteście ciekawi, jak się żyją w wietnamskim Da Nang, to zaczynamy od początku. Do miasta Da Nang przyleciliśmy prosto z Kuala Lumpur, a lot liniami AirAsia trwał zaledwie 2,5 godziny. W dwie strony zapłaciliśmy 1140 zł za osobę, z bagażem 20 kg, więc całkiem spoko opcja. Przed przylotem ogarnęliśmy jeszcze e-wizę do Wietnamu, obowiązuje na 90 dni, kosztuje $25 i całość wyrabia się online w dosłownie kilka minut. Samolot startuje, podziwiamy chmurki, potem pierwsze spojrzenie na miasto i lądujemy. Witamy w Wietnamie. Zacznijmy od samego miasta. Da Nang leży w środkowym Wietnamie, mniej więcej w połowie drogi między Hanoi a Ho Chi Minh City. To jedno z największych miast w kraju, mieszka tu ponad 1 milion osób, a sama aglomeracja ciągnie się wzdłuż pięknej, długiej linii wybrzeża. Miasto słynie z przepięknej, szerokiej i bardzo czystej plaży z dostępem do ciepłego morza południowochińskiego. Wzdłuż plaży biegną kilometry fantastycznej promenady, idealnej do biegania, spacerów czy jazdy rowerem. Po drodze mijacie food trucki, mini restauracje i budki z napojami, taka jak chociażby ta Natural Flavors, do której kilkukrotnie zajrzeliśmy. Sama plaża to z kolei jeden z najlepszych surf spotów w Wietnamie, szczególnie dla początkujących. Dość płytko, bezpiecznie, plaże są strzeżone, a fale nie za wysokie, także mega spoko spot na start. A jeśli wolicie coś łatwiejszego, to bodyboard też jest tutaj świetną alternatywą i dał mi podczas tego wyjazdu masę frajdy, ale o tym opowiem później. A gdy wejdziecie w głąb miasta, czekają na Was słynne mosty, w tym Dragon Bridge, który, uwaga, w weekendy zionie ogniem. A po zmroku Da Nang rozświetlają neony, najlepiej widoczne z night cruise'u po rzece, na który też Was zabierzemy. Do tego nocne food markety, gdzie można spróbować dosłownie wszystkiego. A jeśli pojedziecie dalej na północ, odkryjecie magiczny półwysep Son Tra z plażami jak z pocztówki i mnóstwem przepięknych miejsc, które pokażę Wam w drugiej części filmu. Zanim ruszymy w drogę, to na początek zapraszam Was do naszego mieszkania, czyli Prana Boutique Hotel and Apartments, znalezionego przez portal Expedia. Nasze mieszkanie mieści się na 3. piętrze, więc wsiadamy do windy i zapraszam do środka. Na wejściu mamy duży open space salon z kuchnią. Całe mieszkanko jest w pełni wyposażone, jasne i wygodne. Przestronna łazienka, stół do pracy, spory taras, wszystko czego potrzeba. Na dachu czeka z kolei prawdziwa perełka. Basen z widokiem, leżakami i strefą lounge. Basen zawsze czysty, a internet działał tam rewelacyjnie, więc można było zarówno popływać, zrelaksować się, jak i popracować w komfortowych okolicznościach. Bosko! Poranki zwykle zaczynałam na siłowni na tym samym poziomie, o tutaj po prawej, łyk wody kokosowej, winda na 8. piętro i start. Trochę ćwiczeń siłowych, bieżnia, a na deser skakanka tuż obok basenu i stretch. Idealny początek dnia.
W inne dni poranne kilometry przemierzałam wzdłuż promenady, wpatrując się w morze w rytmie ulubionej muzyki. Wracając do Prany, to wynajem tego miejsca na 25 nocy kosztował nas 904 euro i uważam, że była to świetna wartość. Przemiła obsługa, kilka darmowych napojów na start, Nice. 7 kuponów na pranie, działający internet i zawsze zadbany basen. Małe rzeczy, które robią ogromną różnicę. Jeżeli chodzi o pracę, realizowaliśmy ją w dni powszednie w polskiej strefie czasowej od 13 do 21. Internet działał bez zarzutu, ale na wszelki wypadek mieliśmy też pakiety mobilne. I bardzo ważna rzecz, jak robicie taki digital nomad trip, żeby sobie zrobić taki backup internetu i warto sobie jakąś SIM-kę ogarnąć. Jak jeszcze byliśmy w Malezji, to zrobiłam sobie mały research i zdecydowałam się na Jetpack. Zapłaciłam $15 i mam 10 giga na 30 dni na 5 krajów tutaj Southeast Asia i także jak najbardziej polecam. Jetpack sprawdza się super. Jeśli lubicie natomiast coworkingi, znajdziecie ich tu całą masę, ale my wolimy spokój i prywatność naszego lokum, więc pracowaliśmy zawsze na miejscu. Teraz schodzimy na dół, wypożyczyć w końcu skuter. Zdealowaliśmy z panią, bierzemy fajny elektryczny skuter. Także idziemy i czas na pierwszą przejażdżkę. Jedziemy na downtown, nagrać taki theme park, a potem na zakupy. Także trzymajcie kciuki, żeby nic nam się nie stało i żebyśmy bezpiecznie dojechali, bo ruch jest tutaj trochę szalony. Także idziemy zapłacić i odebrać naszą furę. Teraz czas na naszą białą elektryczną strzałę VinFast Evo. Wynajęta na cały okres za około 130 000 dongów dziennie. Ładowana w razie potrzeby za darmo przez pracowników recepcji, także zero stresu o tankowanie. Jazda po Da Nang? Dla mnie czysta frajda. Wiatr we włosach, morze, górskie widoki, Miami vibes i trochę wietnamskiego chaosu. Niemniej jednak ostrzegam, jazda w Wietnamie to wyższa szkoła jazdy. Ale jeśli macie już trochę kilometrów za sobą, warto się odważyć. Pamiętajcie tylko o kaskach i pełnej uwadze, bo czasem dzieją się tu szalone rzeczy. Jazda skuterem po prostu wyśmienita. Na pierwszą przejażdżkę pojechaliśmy szeroką czteropasmówką w okolicy Sun World, znanego także jako Asia Park z Ferris Wheel i kilkoma kolejkami. A skoro już jesteśmy w tej okolicy, to zabierzemy Was na zakupy do Lotte Martu, naszego ulubionego miejsca na większe zakupy. What the fuck? 2 kilo! Zupek chińskich to jest chyba z 5 olejek. This is crazy. What the hell? A na drobne, spontaniczne zakupy wybieraliśmy Full Market, zlokalizowany tylko 100 metrów od nas. Wyszliśmy na czek okolicy i czekamy na pierwsze jedzenie w Wietnamie. Naszą kulinarną przygodę zaczęliśmy od licznych budek. Pierwsza była Sun Kitchen z avocado sandwich i moją pierwszą coconut coffee. Tuż obok miejscówka Two Ladies Kitchen, Dostaliśmy gratis takich pićków, gdzie była próba pierwszej salt coffee ale rzeczywiście słona. i pierwsza z wielu bułek banh mi. Banh mi to klasyczna wietnamska bułka, chrupiąca bagietka, świeże warzywa i przeróżne dodatki. Pod naszym supermarketem Pho House serwowało świetne kombo z saigonkami, spring rollsami i mango salad. Przepyszne. Dobre. Dla fanów noodle soups polecam lokalny spot Mi Khao Kung Fu. Rewelacyjne zupki za 40-50 tysięcy dongów. W drodze na Sontra Peninsulę, której poświęcę spory fragment filmu, można zajechać do Na Viet Banh Mi & Coffee i złapać śniadaniowy set oraz obowiązkowo oczywiście coconut coffee. Kolejne fajne śniadaniowe miejsce to Bros Cafe. Kawa za 30 tysięcy i jedzonko typu egg avocado croissant czy taki oto wynalazek Łukasza. A na osłodę nawet myzianko z przyjacielem. Jeżeli natomiast szukacie śniadaniowni nastawionych na digital nomadów, to naszym ulubionym miejscem była Puna Cafe z cudownie podaną coconut coffee i daniami typu Eggs Benedict, breakfast burrito z nachosami czy salmon eggs. A wśród innych tego typu miejsc były również między innymi
Teraz idziemy spróbować danie numer 1 w tym regionie Wietnamu i idziemy spróbować danie o nazwie Mi Quang. Jedną z najbardziej charakterystycznych dań środkowego Wietnamu. Szerokie ryżowe noodles, świeże zioła, chrupiące orzeszki i odrobina bulionu. Pycha, nie? Takie słodkawe. Mi Quang nam posmakował, także polecajka. Tak nam posmakowało, że wróciliśmy po kolejną porcję w tej restauracji. Totalny sztos i bardzo polecam spróbować. To klasyczny wietnamski makaronik złapany w biegu na powrocie. A tu wchodzimy do An House Restaurant, gdzie czeka nas prawdziwy ogień. Ta mikstura wysłała nas do piekła. Minęło chyba z 10 minut, żebym mogła zacząć oddychać. Łukasz dowalił wszystkie chili, które były. Ej, ja się zziuchłam tą łyżką. Prawie się udusiłam. Worth it. 70k za całe danie, także good value. A jeśli najdzie Was ochota na coś zachodniego, to nie ma problemu. Różnorodność jedzenia w Da Nang jest gigantyczna. Pewnego razu Himalaya Indian Restaurant i rewelacyjne wegańskie kary z nanem, plus wyborna truskawkowa lemoniada, innym zaś grecka restauracja Irini i super chicken gyros set z frytkami. A jak nie chce się Wam wychodzić, to GrabFood działa tu świetnie. Przyszło właśnie danie z grabika, ile dostarczone? 3 sekundy. Szybko. Orange chicken. Dobre? A kawa to czysta miłość. W Wietnamie niemal zawsze trafialiśmy na coś wyśmienitego. Moje ulubione miejsca w Da Nang? An's Cafe, Dalki Cafe i oczywiście Puna. Wypiłam hektolitry kawy w miesiąc i ani jednej kropli nie żałuję. Egg coffee na próbę, będziemy próbować. Super. Dobre. Nie wiem jak to opisać, ale czuć jajko mocno, nie? No i soczki. Orange i carrot mix. 15k za jedno, cena jak najbardziej approved. Już próbujemy? Amazing. Cheers! Jak możecie się domyślić, wracaliśmy codziennie. Jeśli chodzi o relaks, to absolutnie zakochaliśmy się w Tree Spa and Wellness, miejscu, do którego wracaliśmy regularnie. Pakiety rezerwowaliśmy każdorazowo przez Klook'a, a ceny zależały od wybranej opcji. Około $11 za godzinny dowolny masaż, albo mój ukochany 1,5-godzinny head massage and hair treatment za $18. Miejsce było zadbane, obsługa mega profesjonalna, a same masaże najlepsze w moim życiu. Kocham tą panią. To był dotyk po prostu anielicy z niebios. Amazing. Do tego każdorazowo herbatka na start, potem iced tea i mały deser z chia i owocami, a na koniec jeszcze paczuszka wietnamskich ciasteczek dla każdego. Właśnie wróciliśmy z trzeciej wizyty w naszym ulubionym spa i było po prostu rewelacyjnie. Ponownie hair wash, head massage i cały facial i było po prostu rewelacyjnie. W ogóle mam wrażenie, że z każdą wizytą było coraz lepiej, także polecajka bardzo, bardzo, bardzo mocno. Kolejną aktywnością, którą totalnie pokochaliśmy, był pickleball. Zasady są proste, tempo szybkie, a fan naprawdę ogromny. Jesteśmy znowu na pickaballu i dostaliśmy takie słodkie paletki i idziemy grać. Tam nasz korcik. Graliśmy regularnie, bo bardzo szybko złapaliśmy zajawkę i najczęściej z samego rana, gdy nie było jeszcze takiego upału. Na miejscu były 4 korty, wszystkie na dachu budynku, mega klimat, słońce, lekki wiaterek i widok na okolicę. Rezerwację robiło się błyskawicznie przez stronkę, a jeśli chodzi o koszt, to... Cena 60 000 za pół godziny i 20 000 za rakietki. A tutaj możecie zobaczyć kilka ujęć z naszych zawziętych rozgrywek. Mieliśmy właśnie zamianę partnerów i tak się zgrzaliśmy, że po prostu masakra. Dopiero pół godziny, przedłużamy jeszcze o pół, nie? Łukasz się leje. Ja też, widzicie moją rękę jak się świeci. Łukasz ma stan przedzawałowy. A tu jeszcze 10 minut zostało do godzinki. Także... Wstawaj!
My właśnie po godzinie gry w pickleball i jak widać było grubo. Chowamy się, bo zobaczcie, już słońce jest wszędzie. Pickleball, polecajka. We're gonna miss it. Mega tęsknię za tym miejscem, bo naprawdę świetnie wspominam te poranne treningi. A najlepsze było to, że korty były tuż przy promenadzie, więc po każdym meczu prosto do morza. I zbliżamy się do morza. I teraz czeka nas sport ekstremalny, czyli przejście przez ulicę, bo absolutnie nie istnieją tu zasady ruchu drogowego. Trzeba się po prostu przebić. Let's go. Po przejściu ulicy wchodzimy na długą nadmorską promenadę, która ciągnie się przez wiele kilometrów. Idziemy wzdłuż brzegu i po namierzeniu sekcji z wypożyczalniami wchodzimy na plażę. Na miejscu są leżaki, parasole i dużo przestrzeni na samym piasku. Są też kraniki do mycia stópek i mamy też darmową łazienkę, także ekstra na plaży. Czyste, sprzątane kabiny, umywalki, lustra. A sama sceneria tutejszej plaży? No spójrzcie tylko na to. Poza zwykłym pluskaniem się w wodzie, naszą ulubioną plażową atrakcją był bodyboard, więc zapraszam Was ze mną na małą sesję. Także idziemy wypożyczyć deski, płacimy 80 000 dongów za godzinkę i lecimy do wody. I idziemy spróbować swoich sił. Bodyboard to świetna alternatywa dla klasycznego surfingu, zwłaszcza tutaj w Da Nang, gdzie fale są długie i łagodne. Złapanie fali jest dużo łatwiejsze niż na tradycyjnej desce, więc frajda pojawia się praktycznie od razu. Ja bawiłam się tu absolutnie fenomenalnie, co zresztą możecie zobaczyć na tej oto kompilacji. Caught you at a bad time. The dial tone is like a flat line. This isn't really what I had in mind. 'Cause I said last time was the last time. It's far away, and I know you won't be home tonight. No po prostu rewelacja. Nie ma czego się bać, bo cały czas jest tutaj grunt, także jak jesteście w dole fali, to zawsze dotykacie ziemi, także bez obaw są ratownicy. Rewelacja. Miałam więcej fanu niż surferzy, bo surferom dzisiaj jest ciężko wstać, a na bodyboardzie to wskakujecie na falę i sru. Za pół godziny praca, więc wskakuję na skuter i jadę do domu. A jeśli czujecie się na siłach, to polecam też spróbować klasycznego surfingu, bo przy wyższej fali warunki potrafią być naprawdę rewelacyjne. A tutaj macie kilku śmiałków, którym akurat całkiem nieźle szło podczas dnia moich nagrywek. No i spójrzcie na ten kolor wody. Totalna petarda. Ale gorący piasek! Wow. Po plażowaniu spacerkiem dochodziliśmy do głównego wejścia na plażę z charakterystycznym napisem Da Nang. Zjarałam sobie łeb, więc Łukasz oddał mi swoją czapkę, bo już jest grubo. Indeks UV mamy dziś ekstremalny 11, więc jest intensywnie, także kierujemy się w stronę miasta. No i jesteśmy teraz w środkowej części miasta, mniej więcej w tym obszarze i znajdujemy się w okolicach Smoczego Mostu, czyli jednej z największych wizytówek Da Nang. Most łączy dwie części miasta, które rozdziela rzeka Han, a jego długość to aż 666 metrów. Został otwarty w 2013 roku i od tego czasu stał się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w mieście. Ale najciekawsze jest to, że ten most naprawdę żyje. Każdy piątek, sobota i niedzielę o godzinie 9 zionie ogniem, a potem wodą i właśnie czekamy, żeby to zobaczyć. Patrzcie, ile ludu tam stoi. A my teraz idziemy na wieczorny cruise tutaj po rzece, zarezerwowane na Kluku za, nie pamiętam dokładnie ile, ale między 5 a 6 dolarów za osobę. W cenie oprócz godzinnego rejsu było też picie i talerz świeżych owoców, ale kluczem atrakcji były te nocne widoki. Ta część miasta nocą wygląda absolutnie fenomenalnie i kompletnie inaczej niż za dnia. Wszystko jest podświetlone, mosty świecą na różne kolory, a miasto odbija się w spokojnej tafli wody. Da Nang nocą zdecydowanie robi wrażenie.
A na powrocie zahaczyliśmy jeszcze o najpopularniejszy tu Sontra Night Market. Ludzi jest dużo, gadżetów, bajerów, pamiątek i zabawek jeszcze więcej, a nieco dalej sekcja jedzeniowa. Na start lody dla mnie, potem jakieś mięsiwo dla Łukasza. Teraz wjeżdżają shrimp spring rollsy. Czekamy na 4 dimsamy, będzie pork, beef, chicken i shrimp. Dobre, ale nie mam pojęcia co jest w środku. Avocado ice cream. A na wyjściu Łukasz skusił się jeszcze na mango Nutella roti. A teraz zabieramy Was w nasze chyba ulubione miejsce w całym Da Nang, czyli na półwysep Sontra. Już sama trasa skuterem robi ogromne wrażenie. Wszędzie soczysta zieleń, górzysty teren, morze wygląda tu absolutnie niesamowicie, a nad całą okolicą góruje potężny posąg Lady Buddy. Zabieramy Was na Sontrę i pokażemy Wam wszystkie spoty, które tam odwiedziliśmy. Niektóre nawet po kilka razy, bo uwierzcie, mimo ponad 20-minutowej jazdy skuterem, naprawdę chce się tu wracać. Na start warto pokazać Wam ten słynny posąg, więc chodźmy. Już samo wejście na teren kompleksu robi ogromne wrażenie. Dookoła mamy zielone zadbane ogrody, świątynie, liczne posągi, klimatyczne detale, świetne alejki spacerowe, a nawet stawik z żółwikami, takimi oto jak ten słodziak. Są nawet lokalne pieski. Tutaj jeden śpi. Im dalej idziemy, tym robi się jeszcze piękniej i bardziej majestatycznie. Aż w końcu naszym oczom ukazuje się ona. Przepiękny ten posąg, właśnie doszliśmy, gigantyczny. A teraz odpalam drona i lecimy zobaczyć Lady Buddę. To właśnie Lady Budda w Da Nang, gigantyczny posąg mierzący około 67 metrów wysokości, który od 2010 roku spogląda na miasto i morze. Mówi się, że chroni rybaków i mieszkańców przed sztormami i nieszczęściami. Wstęp tutaj jest całkowicie darmowy, a z tego miejsca rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków w całym Da Nang. Także jak najbardziej polecam. No to ruszamy dalej. Kolejna wizyta na Sontrze, ale tym razem plażowa. Wsiadamy na nasz skuter i jedziemy około 20 minut wzdłuż wybrzeża do miejsca, które na mapach nazywa się o tak. Tutaj zjeżdżamy na darmowy parking. Parkujemy naszą bestię i idziemy tutaj na plażę na Sontra Peninsula. Kiedyś był tutaj resort, ale chyba splajtował i jest zamknięty i ponoć jest tam jakaś taka budka z piciem, z kokosikami. Wystarczy kupić napój i możemy sobie siedzieć na plaży, więc idziemy właśnie obczaić. Tutaj jest parking ogólnie trochę bliżej, ale my mamy tylko 25% baterii w skuterze, jeszcze musimy wrócić na chatę, więc jest trochę riski. Także zostawiliśmy furkę u góry i już prawie jesteśmy. Tu jest budeczka. No i wchodzimy na plażę. Plaża ogólnie przeciwieństwo tej w Da Nang. Cicho, bez fal, spokojnie. Rozbijamy obóz. A na plaży piękne palmy, dużo zieleni, a nawet namioty, więc jest to prawdopodobnie jakiś zorganizowany campsite. Z samej plaży wciąż widzimy Lady Buddę, a gdzieś w oddali nasze wieżowce w centrum Da Nang. Woda jest tak przyjemna, że kosmos. Chodźcie ze mną, jest w ogóle bardzo czysta, ale wydaje się super głęboko, także potem wezmę maskę i zobaczę jak to wygląda. Ale najpierw szybko się schłodzę i dronik. Po kilku godzinach lenistwa powoli się zbieramy, bo klasycznie od 13 zaczynamy pracę. Ale tak zaczynać dzień to ja bym mogła codziennie. Teraz przemieszczamy się trochę dalej w głąb półwyspu, także kamera na klatę, zakładamy kask, wskakujemy na skuter i jazda. Nie wiemy, czy dojedziemy pod tą górę. No nie wiem, proszę Państwa. Jest stromo. O, Łukasz zszedł.
podjedziemy chyba. Znaczy nie dojechaliśmy, Łukasz zeskoczył na ostatnie kilka metrów, jest bardzo stromo, ale dojechaliśmy chyba tutaj i zaraz puszczę drona i zrobimy parę nagrywek. A tutaj kilka ujęć z punktu widokowego mniej więcej z tej lokalizacji. No i spójrzcie tylko na tę plażę. Znalazłam je totalnie przypadkowo latając dronem i od razu wiedziałam, że musimy się tam dostać. No to co? Wracamy na skuter i ruszamy na poszukiwanie tych miejsc. No i po kilku minutach docieramy na miejsce. Zapłaciliśmy właśnie 10K za parking i idziemy kawałek przez dżunglę. Which way to go? Woda, jak widzicie, krystalicznie przejrzysta, więc spocik plażowy po prostu idealny. A jeśli macie ochotę na trochę więcej adrenaliny, to można tu wypożyczyć banana, paddleboard albo wskoczyć na skuter wodny. Dobra, moi drodzy, wysmarowani. Idziemy do wody. Właśnie widzę największą meduzę, jaką w życiu widziałam. Bez kitu. Ma ponad pół metra jak nic. Pokażę wam. A za moment zabiorę Was na nasz absolutnie ulubiony spot. Prywatną plażę, 0 ludzi, boską wodę i to wszystko zaledwie jakieś 150 metrów dalej. Łukasz był tam za kamieniem i mówi, że jest jeszcze lepsza plaża, więc zbieramy się i let's go obczaić. Ale po drodze szybka przerwa na kilka zdjęć i nagrywki na skalę. Także aktualnie stoję mniej więcej tutaj, istnie filmowy moment. Po mojej prawej stronie plaża, na której byliśmy przed chwilą, a po lewej raj, do którego zaraz dotrzemy. Fotograf został zwolniony z obowiązków, idzie odpoczywać. Mam nadzieję, że jakaś fota wyszła, bo inaczej będzie dym w domu. Z tej wody serio nie chciało mi się nigdy wychodzić. Było tak przyjemnie, tak spokojnie, tak idealnie. Bosko! Jak na razie najlepsza tutaj plaża w Wietnamie, przepięknie. Napoleon Bonaparte wchodzi do wody. Dzisiaj jakaś chłodna, chłodniejszy prąd tutaj jest. A dodatkowo po lewej stronie plaży wzdłuż tej rafy spokojnie można było iść na snorkeling, bo przejrzystość wody była naprawdę rewelacyjna. A na koniec relacji z Sontra pozwólcie, że na trasie powrotnej pokażę Wam jeszcze jeden przepiękny punkt widokowy. Kilka minut czystej skuterowej przyjemności i dojeżdżamy na ten oto viewpoint. Tam jest taka sztos plaża, ale wydaje mi się, że nie ma dojścia pieszo i trzeba tam dopłynąć łodzią. Szkoda, bo wygląda po prostu przepięknie. A teraz zabieramy Was w góry niedaleko Da Nang na dzień pełen adrenaliny i totalnej zabawy, bo czeka nas rafting, zipline i wodne szaleństwo. Cały trip ogarnęliśmy przez Klook'a, kosztował niecałe $25 za osobę i obejmował wszystkie atrakcje plus transport spod jednego z wybranych hoteli. Czekamy na autobus. Autobus podjeżdża o 8:00, wsiadamy i ruszamy na zachód. Po około godzinie jazdy docieramy na miejsce. Ale pięknie zielono tutaj jest. Co racja, to racja. Teren jest niesamowicie zielony, tuż obok spokojnie płynie malownicza rzeka, są nawet mini jeziorka, do których spływają małe strumienie, a w tle wyrastają przepiękne góry. Do tego sam obiekt jest bardzo zadbany i spacerowanie po nim to czysta przyjemność i uczta dla oka. No dobra, zanim zamienię się w przemoczoną kurę, to lecę na zipline. Uprząż założona, kask na głowie, chyba jestem gotowa. No to siup! Zipline okazał się super szybki i długi. Przez chwilę nawet myślałam, że tyrolka nie wyhamuje mnie na końcu, ale się udało.
Niemniej jednak, jak widzicie, odrzut był konkretny. I potem powrocik już na spokojnie. Rozbieram się i lecimy na główną atrakcję, a mowa o raftingu, na którym będzie się działo, oj, będzie. W akcie desperacji kupiłam case'a na iPhone'a, 30 000. No powiem wam, start jest hardkorowy. Tamten spad jest przerażający. No dobra, nasza kolej. Let's go! Jest to zdecydowanie najlepsza atrakcja Da Nang. So much fun. Jest to najbardziej hardkorowy rafting, na którym byliśmy. I w ogóle ekipa wpadła do wody. Kurde, to wyglądało niebezpiecznie, To wyglądało mega niebezpiecznie. Do góry nogami płynęli po najgorszym chyba nurcie, jaki tutaj był. Wyglądało mega dangerous, chyba w ogóle w nich uderzyliśmy. Jedyne co mnie martwi to poziom zjarania, bo indeks chyba jest gazylion. Ale anyway, atrakcja, wypas. W ogóle jaki przepiękny food w takim randomowym miejscu, nie? Zaliczyliśmy zipline, był rafting, teraz szybki lunch, a w tym momencie przenosimy się na slajd do basenu, a później szybki dronik od góry, także let's go. Piękne, kolorowe girlandy. A na koniec całego dnia idealny relaks przy basenie z takim oto mega slajdem do zjeżdżania. No nie powiem, oboje bawiliśmy się świetnie. Let's go. Obczajcie te schody, what the hell? Jest w ogóle chyba jeszcze jedna atrakcja, o której wcześniej nie wiedziałam i teraz dopiero widzę. Jest tutaj tyrolka, że można sobie do jeziorka tutaj się spuścić i skoczyć, ale nie ma żadnego pana, więc nie wiem, czy w ogóle dzisiaj jest otwarte, ale wygląda mega, już wam pokazuję. Tutaj? Hejka, dzisiaj wycieczka do bardzo ciekawego miejsca. Zabieramy Was na oddalone tylko 5 km od naszego hotelu Marble Mountains. Także pakujemy drona, zakładamy wygodne buty, bo będzie trochę wchodzenia do góry i pokażemy Wam, jak to wygląda. Także let's go! I po mniej więcej 10 minutach jazdy, cały czas prosto wzdłuż morza, docieramy na miejsce. Marble Mountains to zespół 5 wapiennych wzgórz, nazwanych od 5 żywiołów. Na ich terenie znajdziecie świątynie, pagody, jaskinie, punkty widokowe i kamienne rzeźby. No to na start wspinaczka stromymi schodami. No schody do najwygodniejszych nie należą. Są bardzo wysokie. Dla tych, którzy nie mają ochoty się spocić, spokojnie, jest też winda, która z poziomu ulicy zabierze Was prosto do strefy świątyń. No, świątynie są przepiękne, po prostu super. Kompleks jest naprawdę ogromny. My jesteśmy gdzieś w tej strefie i musimy się dowiedzieć, jak dojść tam. Dalej kierujemy się na tutejszy punkt widokowy, choć żeby tam się dostać, czeka nas kolejna seria katorżniczych schodów, Trening poszlaków dzisiaj. przejścia przez jaskinie i kamienne korytarze. No i jesteśmy. Worek tu ślisko. No i to się nazywa chyba Heaven's Gate. I tutaj widok jest super. Widać miasto, widać morze. Mega, mega ślisko. I 90% osób jest tu w klapkach. Także i tak mamy lepiej. I tam jest ponoć jakiś big cave. Pan włazi. To my też włazimy. Goodbye. Czas na mnie. To był fan, co nie? Był. Jesteśmy w dużej jaskini, nie kłamali. Idziemy dalej. A teraz największa i najbardziej imponująca jaskinia całego kompleksu, czyli Huyen Kong.
Jest ogromna, wysoka i wypełniona naturalnym światłem wpadającym przez otwory w skale. Tylko zajęło nam to chyba, myślę, że z godzinkę i byliśmy wszędzie albo w większości miejsc. Miejscówka chyba polecajka. Bardzo fajnie. O, sorry. Da się wolniej? Łukasz idzie w outficie mistrza. Wersja wizytowa, a tu bebe. Łukasz był u fryzjera, zobaczcie. Co ty mówisz? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Da Nang. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało dajcie znać w komentarzu. W kolejnym odcinku nadal zostajemy w Wietnamie, bo muszę Wam jeszcze pokazać wspaniałe miasto Hoi An, a następnie lecimy prosto do Indonezji na wspaniałą wyspę Lombok. Dzięki za wytrwanie do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!